Dzień dobry. W strefie obrony gościmy dzisiaj pana Jacka Opalę, prezesa zarządu grupy Exact Systems. Witam serdecznie, witam panie redaktorze. Witam. Panie prezesie, Exact Systems to polska firma, która działa już od 20 lat na naszym rynku. Jakie kluczowe momenty i decyzje ma firma za sobą? Tak, mamy rok jubileuszowy, świętujemy 20-lecie. Jesteśmy polską firmą, która w 2004 powstała na rynku polskim. No i przez okres 20 lat, myślę, z ważnych, kluczowych decyzji to jest to, że zawsze chcieliśmy być międzynarodową firmą, bez kompleksów, mimo powiedzmy pewnych ograniczeń, które zazwyczaj są przed polskimi przedsiębiorcami, zabiegaliśmy i skutecznie walczyliśmy o naszą pozycję międzynarodową. No i dzisiaj myślę, że z powodzeniem można powiedzieć, że odnieśliśmy sukces. Jesteśmy obecni w 13 krajach, poza Polską jest to 12 różnych państw. Są to państwa nasze sąsiednie, czyli Czechy, Słowacja, rynek niemiecki, ale również takie egzotyczne jak rynek turecki czy rynek chiński. Więc to na pewno z takich kluczowych decyzji. Po drugie, myślę, że bardzo ważne było też, czy jest w dalszym ciągu, kwestia umiejętnego nadążania za potrzebami naszych klientów, które jednak każdego roku się zmieniają. No szczególnie w branży motoryzacyjnej, gdzie też jesteśmy bardzo silni, tam ta dynamika, technologia, rozwój technologii i tym samym oczekiwania wobec naszej firmy bardzo szybko się zmieniają. No i my robimy wszystko, żeby nadążyć. No właśnie, wasza firma jest znana, prawda, ze swojej działalności w sektorze automotive. Jakie tutaj kompetencje i doświadczenia zdobyte przez te lata stanowią wasz fundament? No na pewno kwestia podejścia do ludzi, bo dla nas największym, najbardziej wartościowym aktywem są ludzie, są pracownicy i w zasadzie nasze kompetencje, one po pierwsze sprowadzają się do umiejętnego wyselekcjonowania ludzi o odpowiednich kwalifikacjach, czyli mówimy tutaj o odpowiednim podejściu do procesów rekrutacyjnych. Każdego roku przeprowadzamy kilkanaście tysięcy procesów rekrutacyjnych w Polsce, w 13 województwach no i to jest jakby niezwykle ważna umiejętność dobrania odpowiednich osób. Potem jak te odpowiednie osoby są już dobrane, no to kwestia wdrożenia odpowiedniego onboardingu i nadzoru nad ich pracą. My podejmujemy bardzo często zadań, które są odpowiedzialne w sensie, że nie może być mowy o popełnieniu błędu, czyli praca, którą zleca nam klient, ona musi być wykonana w sposób właściwy, więc tutaj mamy znowu zadanie edukacji tych osób, które wykonują tą pracę, jak również samego nadzoru, czyli procesu takiego nadzorczego, który nam jakby zwiększa prawdopodobieństwo wykonania w sposób właściwy tej pracy. Potem kwestia utrzymania ludzi, ich rozwoju, tak jak powiedziałem, kwestie też dostosowania się do oczekiwań naszych klientów, również wiążą się z zmianą kompetencji naszego zespołu, czyli my też ciągle musimy pracować nad podnoszeniem kwalifikacji, nad zmianą bardzo często, czyli tak zwanym reskillingiem tych osób. No i to jest jakby ta część związana z ludźmi i poza tym są kwestie procedury i kwestia poukładania procesów, tak żeby właśnie efektywnie można było skutecznie wykonać pracę i na koniec jakby rozliczyć ją z klientem. Czyli działacie na bardzo dynamicznym rynku i też musicie się bardzo dynamicznie, rozumiem, dostosowywać do niego. No szczególnie w ostatnich latach, bo ta dynamika, szczególnie w branży motoryzacyjnej, kwestia transformacji, ewolucji czy rewolucji, bo różnie też jakby tą sytuację się nazywa, no ona wymaga, myślę, dużej takiej zwinności i sprawności od strony kooperantów, od firm, które pomagają, bo bez takich firm outsourcingowych, jaką my jesteśmy, takich firm eksperckich, które dostarczają wiedzę, zajmują się pewnym wycinkiem procesu, myślę, że przedsiębiorcy nie byliby w stanie jakby nadążyć za tą dynamiką, która jest wymuszona przez technologię i wymuszona przez oczekiwania konsumentów. Czyli no i przez rozwój oczywiście techniczny. Rozwój i oczekiwania konsumentów. W przypadku automotive jest to oczekiwanie wobec samochodu, jak ten samochód ma być skonstruowany, co on ma nam dawać. To jest kwestia całego tam infotainmentu i tych rozwiązań takich, których jeszcze ileś tam lat temu w samochodach nie mieliśmy. Jasne. Proszę mi powiedzieć, jakie właśnie nowe technologie wprowadzacie takie, którymi możecie zainteresować ten przemysł zbrojeniowy?
Myślę, że to po pierwsze te technologie, które my jakby na co dzień wdrażamy, pracując z motoryzacją, pracując z AGD RTV, pracując też z centrami logistycznymi, firmami FMCG, bo to też są nasi klienci. To jest kwestia jakby poszerzania portfolio naszych rozwiązań. Dzisiaj myślę, że mamy takie bardzo kompleksowe rozwiązania i propozycje, które wspierają firmy na każdym etapie tak zwanego supply chain, czyli takiego procesu powiedzmy biznesowego. No i my generalnie jakby rozszerzając te rozwiązania, które oferujemy, też wprowadzamy takie, które nie są oparte tylko i wyłącznie o człowieku, czyli na takiej powiedzmy organoleptyce, ale mamy w zeszłym roku dokonaliśmy akwizycji i przyjęliśmy spółkę MV Center, która dzisiaj rozwiązuje te same problemy, czyli dba o jakość produkcji, zabezpiecza jakby producenta przed pomyłkami, przed kosztownymi potem konsekwencjami tych pomyłek, ale nie przy użyciu jakby powiedzmy rąk, wzroku, tylko przy użyciu tak zwanej wizji maszynowej, czyli robota, który jest wyposażony w kamerę, dzięki temu robot widzi, jest w stanie jakby w sposób zautomatyzowany podejmować decyzje i eliminować chociażby braki z produkcji. No i to jest coś, co jakby towarzyszy nam, czyli ta zmiana. Myślę, że my jesteśmy właśnie firmą dość dynamiczną i taką aktywną, jeżeli chodzi o kwestie poszukiwań, usprawnień, automatyzacji naszych też procesów, które potem się przekładają też na efektywność naszą kosztową, czyli dzięki temu budżety naszych klientów, które muszą być przeznaczone na nasze usługi, mogą być niższe, efektywnie jakby wydawane są pieniądze. No i to wszystko jakby czego nauczyliśmy się w motoryzacji, która też przechodziła jakby dużą transformację, którą ja porównuję do tego, gdzie dzisiaj jest zbrojeniówka. No my jakby z tym 20-letnim doświadczeniem weszliśmy do branży zbrojeniowej w Polsce, ale również w spółkach w krajach ościennych, tam gdzie mamy spółki nasze córki. No właśnie, bo jesteście taką ekspansywną firmą, prawda? Rozwijającą się nie tylko na nowe jakby dziedziny, ale też na inne kraje, prawda? Geograficzne. No, jest to też związane, trochę wymuszone przez naszych klientów, których łańcuchy dostaw są bardzo umiędzynarodowione. Branża motoryzacyjna ma najsilniej umiędzynarodowione łańcuchy dostaw i oni po prostu kooperują. Jest fabryka w Polsce, która ma swoich dostawców, którzy są zlokalizowani w Hiszpanii, w Czechach, w Portugalii. No i generalnie teraz chcąc zabezpieczyć cały proces łańcuchu dostaw, my musimy być po prostu w tej geografii obecni, więc od samego początku pracowaliśmy też nad naszą ekspansją geograficzną i stąd jakby też ta geografia, którą jesteśmy w stanie dzisiaj zaoferować naszym klientom. Jeżeli chodzi o branżę zbrojeniową, my dzisiaj kontrolujemy czołgi, pracujemy z częściami, które są do samolotów, do helikopterów, dbamy o jakość tej produkcji, bo tu mamy znowu bardzo podobną sytuację związaną z jakością i jakby z konsekwencjami braku jakości. Tak jak w przypadku samochodów, jeżeli szczególnie tak zwana grupa safety product nie będzie spełniała norm jakościowych, może spowodować zagrożenie życia ludzkiego, tak? Czyli jeżeli hamulce nam nie zadziałają, poduszki powietrzne nie wystrzelą w odpowiednim momencie, wtedy dochodzi do zagrożenia życia ludzkiego. Dlatego ta jakość jest diametralnie ważniejsza niż na przykład w pralce, której brak jakości może spowodować, że ewentualnie zaleje nam mieszkanie. I tak samo w przemyśle zbrojeniowym, ja myślę, że również czy mówimy o asortymencie na kółkach, czyli pojazdach, czy mówimy o innego rodzaju produktach, no ta jakość jest bardzo ważnym elementem. No i dlatego też bardzo chętnie klienci dzisiaj z branży motoryzacyjnej korzystają z naszej ekspertyzy, z naszego doświadczenia. No właśnie, a czy może pan właśnie wymienić takie przykłady innowacyjnych waszych jakby działań tutaj w branży zbrojeniowej? Mamy, no jak najbardziej. W grupie Exact Systems mamy spółkę Snesi Poland, która zajmuje się między innymi doborem dostawców, czy też uczestniczy w przenosiniach całych zakładów produkcyjnych z miejsca na miejsce, czy też wybiórczo linii montażowych. Mamy za sobą pierwsze projekty, które myślę, one się wpisują też w ten standard takiej polonizacji pewnych produktów
produktów, które na początku są na licencji jakiejś tam zagranicznej, a później jakby producent tutaj lokalnie, przedsiębiorstwo szuka swoich dostawców i chce poukładać proces już z lokalnymi dostawcami. No i my w tym pomagamy, czyli weryfikujemy, dobieramy dostawców. Drugi przykład jest kwestia właśnie tej kontroli jakości, weryfikacja czy audyty międzyprocesowe, czyli po wykonaniu pewnej grupy czynności my weryfikujemy, czy one są wykonane poprawnie, audytując części, potem generalnie dopuszczamy do dalszej części produkcji. Mamy też dużo takich odbiorów, czyli kwestie potwierdzenia, że wyrób ten finalny jest zgodny z oczekiwaniami, zanim to zostanie wysłane do klienta ostatecznego. I wreszcie nasza spółka STEAM, spółka córka, która zajmuje się między innymi rekrutacją stałą, czyli doborem, wyselekcjonowaniem specjalistów, osób o odpowiednich kwalifikacjach, których dzisiaj też bardzo brakuje zbrojeniówce i my jesteśmy w stanie jakby korzystając z bazy kandydatów właśnie z motoryzacji, tego naszego powiedzmy grupy obecnej osób z nami współpracujących, właśnie proponować ludzi, którzy być może nie mają doświadczenia jeszcze w zbrojeniówce, ale ze względu na kompetencje, które nabyli pracując między innymi w branży motoryzacyjnej, są świetnymi kandydatami, żeby właśnie wypełniać te luki i pomagać jakby w spełnieniu tych dynamicznych i ambitnych planów, jakie ma dzisiaj branża zbrojeniowa. No właśnie, czy wasze takie bogate doświadczenie sprawia, że jeszcze możecie wskazać pewne obszary zbrojeniówce, gdzie jest potrzebna poprawa jakby jakości? No ja myślę, że branża zbrojeniowa ma świadomość tego, jak dużo ma do zrobienia jeszcze i jeżeli myśli o takich ambitnych planach, bo niektóre zakłady to muszą się potroić swoje moce produkcyjne. Praktycznie stoimy przed budową, prawda, można powiedzieć, nowej zbrojeniówki w Polsce. Tak, natomiast mamy olbrzymi potencjał i myślę, że Polska i przemysł zbrojeniowy w Polsce może z powodzeniem konkurować naprawdę z tymi krajami, które mają najbardziej rozwiniętą dzisiaj gałąź defense. Myślę, że mamy ogromny potencjał ku temu, natomiast jest ciągle bardzo dużo do zrobienia i znowu tu są analogie dostrzegane, jeżeli chodzi o porównanie z motoryzacją, która też, nie wiem, ponad 100 lat temu, w 1908 roku, Ford T był produkowany przez 24 godziny, czyli wyprodukowanie jednego samochodu zajmowało 24 godziny. 2 lata temu, 3 lata temu, w każdej sekundzie z taśm montażowych świata zjeżdżały 3 samochody. I to wszystko jest jakby daleka droga, którą branża musiała przejść, żeby poprawić swoją efektywność produkcyjną, właśnie zautomatyzować swoje procesy. No i nie zrobiła tego sama, tylko właśnie korzystając z partnerów, z firm outsourcingowych, takich jak grupa Exact Systems. No ja myślę, że branża zbrojeniowa też ma świadomość tego, że no nie może toczyć bitew równolegle na wielu frontach, potrzebuje partnerstwa, tak, żeby się skupić na takich, powiedzmy, core biznesowych swoich aktywnościach, rozwijać produkty, a otworzyć się na współpracę i myślę, że to się już dzieje, otwiera się na współpracę właśnie z partnerami, którzy te kompetencje mają i chętnie się nimi podzielą. No z Europy słychać takie głosy, że należy podwoić, a nawet wręcz potroić, prawda, albo nawet zwielokrotnić po prostu te produkcje. Czy jeszcze macie tam pole do popisu? Czy to właśnie sprawia, że to jest tym większe właśnie pole do popisu? Znaczy ja myślę, że tak, my jesteśmy gotowi jakby tą współpracę podejmować, ciągle podejmujemy. Dziś jesteśmy po pierwszych dniach targów w Kielcach, to jest nasze pierwszy raz uczestniczymy w tym wydarzeniu wspólnie z Polską Grupą Motoryzacyjną i kilkoma firmami również z branży motoryzacyjnej przekonujemy, a w zasadzie jakby nie musimy za dużo wysiłku w to wkładać, bo myślę, że przedsiębiorstwa z branży zbrojeniowej są przekonane, że właśnie ta motoryzacja i te kompetencje, które są w motoryzacji, to jest to coś, czego oni dzisiaj potrzebują, więc my mamy za sobą dziesiątki bardzo ciekawych rozmów, które mam nadzieję zaowocują też współpracą, którą bardzo chętnie będziemy też podejmować. Czego Państwu oczywiście wszyscy życzymy i bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie redaktorze.